Cześć widzowie. Ten odcinek miał powstać jakieś pół roku temu. No, pomysł na niego zrodził się gdzieś tam w lipcu 2024. No ale nie przewidziałem, że pojawią się takie problemy. Witam Was w mojej komórce pod schodami, gdzie jest ciemno, mroczno. Jak zamknę drzwi, to mi światło automatycznie gaśnie. Dzisiejszy odcinek w sumie będzie właśnie o tym magazynie energii. To jest magazyn energii od kolegi Darcy'ego. Darcy został spopularyzowany przez kanał Hektary Off-Grid. Pozdrawiam. Dominik, o ile pamiętam. Także pozdrawiam kanał Hektary Off-Grid TV. Jak i inne kanały traktujące o fotowoltaice. Nie będę tam się wdawał w te niesnaski pomiędzy kanałami. Ogólnie problemy pewne się pojawiły, jeśli chodzi o zamówienie tego magazynu energii. Takie, że ja po pierwsze zamówiłem go i nie pomyślałem, że takie duże przedmioty z Chin mogą nie dotrzeć w ciągu, 2 tygodni. Po zamówieniu, po zapłaceniu w zasadzie dowiedziałem się, że poczekam na niego około 2 miesiące. Mówię ok. I tutaj moja pierwsza wtopa, słuchajcie. Sprzedałem magazyn energii, który miałem tutaj wcześniej, czyli tutaj były kwasiaki. Kojarzycie z innego mojego filmu, gdzieś tam może podlinkuję. Miałem tutaj akumulatory żelowe. Wydałem na nie wtedy jakoś chyba 6,5 tysiąca i to i tak było gdzieś tam utargowane. Totalnie bez sensu. Nie róbcie tego, nie róbcie tego błędu co ja. Nie kupujcie kwasiaków. Zachowywały się, tutaj na szczęście mówię w czasie przeszłym, znacznie gorzej niż to, co tutaj jest. Także to już słowem wstępu. Jeśli myślicie o wymianie, róbcie to, wymieńcie, zwłaszcza, że dzisiaj akumulatory litowo-żelazowo-fosforonowe, chyba tak to się nazywa, czy fosforowe, są znacznie tańsze niż kiedyś i naprawdę nie ma co się zastanawiać. Polecam też oczywiście zakupy u Darcy'ego. Jakiś tam link w opisie na pewno wrzucę. Jeśli chodzi u mnie o te problemy, to okazało się, że statek, którym płyną te ogniwa, gdzieś tam zaginął, tak? Gdzieś to na opłatach celnych, czy na cle w Polsce, czy rzekomo w Polsce zostało zatrzymane. 3 miesiące trwało, że tak powiem, kopanie się z Darcym odnośnie tego, co dalej, nie? Bo ja już byłem troszeczkę zirytowany, przyznaję. Ostatecznie udało się to tak fajnie rozwiązać. Tutaj ukłony dla Darcy'ego. Pozdrawiam. Być może sobie z tłumaczem to obejrzy. Udało się ogarnąć tak, że po prostu załatwił mi szybką wysyłkę z magazynu w Europie, bodajże w Niemczech, a tamto, co leciało z Chin, po prostu zostanie, że tak powiem, przepakowane do kogoś innego, tak? Bo to, co ja dostałem, to nie był numer trackingowy do mnie do domu, tylko to był numer trackingowy samego statku. Statkiem płynie kontener i dopiero oni muszą gdzieś to rozpakować i przepakować do konkretnego miejsca. Także tutaj bardzo dziękuję. Fajnie, że to się tak udało ogarnąć. Tutaj niestety na minus mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o Alibabę, bo to przez Alibabę jest zamówione, to w sytuacji, kiedy jest jakiś numer trackingowy, kiedy teoretycznie to leży na tle, to nic nie wskóracie żadną dyskusją. Po prostu dyskusja będzie się toczyć, będziecie dostawać informacje, że nadal trzeba czekać, sprzedawca pisze, że nadal trzeba czekać i tyle, tak? Ja zakładałem spór, bo już też mi troszeczkę nerwy puszczały, wolałbym zamówić jeszcze raz gdzieś indziej, próbować ponownie. Należycie, trafiło na mnie, i cóż poradzę. Na szczęście wszystko się udało. Magazyn dotarł do mnie, to może Wam tutaj napiszę. To wszystko do mnie przyszło, złożyłem to. W sumie szykowałem się do tego złożenia, zabierałem się za to kupę czasu. Okazało się, że w sumie fajna zabawa. Aczkolwiek wynikły pewne problemy też przez moją bezmyślność, że tak powiem. Pomijając to, że zobaczycie, jak kopię 50V na spocone ręce. O kurde, powiem Wam. Sam nie wiedziałem, że to aż tak może mocno kopnąć. A po drugie, następnym razem bym to przemyślał, czy jednak nie złożyć tego na tym samym piętrze, na którym mam to mieć. Bo złożyłem to na piętrze, a magazyn wylądował pod schodami, więc to była zła decyzja. Tak czy inaczej, zapraszam na film, który będzie trochę długi, gdyż będzie to montaż od A do Z całego tego magazynu. Będzie tam nutka mojego komentarza. Jeśli Cię to nie interesuje, to po prostu skipnij ten film. Powstanie kolejna część, w której już powiem, jak to się sprawdza, jak skonfigurować falownik. U mnie akurat Volt, znacie go z innych filmów. Spróbuję też skomunikować się z Home Assistentem, z tym magazynem, żeby pobrać jego parametry. W tym filmie zobaczycie po prostu montaż tego magazynu energii od A do Z, z każdym jednym szczegółem. Mi się wydaje, że każdy, kto ma trolleyo w głowie, sobie z tym poradzi. Tutaj mam na myśli przede wszystkim niebezpieczeństwo, na jakie można się narazić, jeżeli tam gdzieś spadnie nam klucz, spadnie nam narzędzie. Mi się na szczęście to nie zdarzyło, także trzeba być uważnym na pewno przy tym, nie? Zapraszam na długi seans przyjemności.
Co tutaj do nas przyszło? Tak to się prezentuje. Obudowa do magazynu energii. No i co? Przyszła obudowa T-Way Cell od Darcy'ego. Mamy tutaj solidne złącza, wyświetlacz. Może na razie nie będę zdejmować, bo jeszcze uszkodzę. Batery power, włącznik jakiś, które złączy, no jakby wszystko ładnie. I to jest bateria pozioma, teoretycznie pozioma. Można je stakować z tego co wiem. No nie mam więcej, więc na razie zobaczymy tą jedną. No ale wygląda całkiem solidnie. Dobra. I co? Podejrzewam, że warto by było ją rozkręcić, bo może w środku będzie jakaś instrukcja. Więc już sobie biorę wkrętareczkę. Ja mam tutaj bit PZ. Wydaje mi się, że tutaj no właśnie. Także chwilu nie przyniosę tylko śrubokręty. Tak. Tutaj jak widać będzie raczej bit PH, a nie PZ, więc sobie od razu go zmienię. PH2. Ciach. Lewoskrętny. Idealnie pasuje. O, tak to się prezentuje. Odłożymy sobie na razie tutaj. Co mamy? Przekładkę jedną. Tutaj mamy przekładeczki. Pokrywa. No BMS tutaj jest. Także fajnie. I co? I podejrzewam, że tutaj dostaliśmy jakieś graty, które się nam mogą przydać. Przewody, coś takiego. Okej. Spoko, dobra. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Podejrzewam, że tu też nic nie ma i tutaj mamy karton. Są przekładki, widać pomiędzy ogniwa jeszcze. Odkręćmy sobie w takim razie tutaj. Tak, dobrze. Odkręćmy sobie tutaj w takim razie. Dobra, tutaj mamy ten element i tu mamy jakieś zabawki. Zobaczmy, co w tych zabawkach nas tutaj spotka. Zapakowane typowo jak na Chińczyków. BMS. Ok, to nie jest BMS, bo BMS jest tam, ale mamy tutaj przewody. Fajnie. Tutaj nie ma tych sztywnych, że tak powiem, płaskowników. Czy to dobrze, czy źle? No nie wiem. No mi będzie łatwiej z czymś takim, bo ładnie można sobie to tam dopasować. Ale no, co tutaj mamy? 35 mm kwadrat. No ciekawe. Ciekawe, czy to jest miedź. A zaraz sprawdzimy. Czy to jest miedź, czy aluminium. O, i tutaj mamy płaskowniki. Busbary tak zwane. Jakieś złącze. Przewody do BMS-a. Nie będziemy ich skracać, jak widać, bo mają założone końcóweczki. Więc nic tu nie będziemy już skracać. Przewód jakiś tam. Nie wiem jeszcze do czego. No i co? I kable połączeniowe, jakieś dodatkowe. Takie tam rzeczy, nie? No właśnie, sprawdźmy sobie od razu tutaj, czy to jest na pewno... Czy tutaj jest na pewno miedź. A co tam? To ma być test tego magazynu, więc... W ogóle to będzie napisane coś? 70 mm kwadrat, nie? Na razie to jest gruba izolacja. No, chyba tu się trochę uszkodziłem, ale jak widać raczej to nie będzie mieć.
No chyba, że ona jest cynowana, ale w to wątpię. Dobra, tak samo może zostać, ja to później sobie może owinę taśmą izolacyjną, nie? Ale ogólnie, no, solidna. Solidny kawał materiału. Myślę, że będzie trzymać. No i tyle, nie? Co tu więcej możemy? Tu nic więcej nie wymyślimy. Myślę, że można tu zrobić trochę porządku. I co? I będziemy przystępować do montażu. Jak widać tutaj raczej nie ma możliwości kompresji tych ogniw, ponieważ wkładamy je tutaj w ten sposób. No i z tej strony raczej ich nie dopniemy. Tutaj mamy raczej domknięcie z góry, przytrzymanie tych ogniw, żeby nie wyleciały. Aczkolwiek no tutaj niczego ruchomego nie ma, nie? Nie wiem, czy nawet tą płytę. Teoretycznie jak to zdejmiemy i tą płytę, to będzie można tutaj te śruby popuścić. Tak, i faktycznie ta płyta wtedy jest ruchoma, nie? Możemy spróbować to zrobić od razu. Czyli tak, tutaj. Ciach. I tutaj. Ok. I co, w tym momencie powinien nam ten BMS odpaść, czy nie? Tu jeszcze na środku. Oho, tego się bałem, ale na szczęście chyba nic nie uderzyło. Tutaj się zaczęło na śrubach, dobrze jest. Zobaczmy tego BMS-a. JK BMS. JK BMS, no wygląda to solidnie. Wygląda to całkiem solidnie. Pod spodem, no co zobaczymy. No nie będę tego otwierać, bo tutaj mamy radiatory, nie? Jedno co, no to gruba warstwa tych radiatorów, ale one są od góry tylko. Tak naprawdę, no, główne ciepło jest przekazywane na środku. Nie wiem, na ile wy to tam widzicie. Ale sprawia wrażenie solidnego. Sprawia wrażenie solidnego, chociaż to jest po prostu pokrywa z tego, co mi się wydaje, nie? No dobra, no jest to jest. Będziemy używać w taki sposób. I teraz tak, w tym momencie to możemy sobie jeszcze zdemontować, ale tutaj mamy śruby od tej pokrywy. I teraz albo tą pokrywę można zdjąć i skompresować te ogniwa tą pokrywą, chociaż no nie jest ona za gruba, więc takie no powiedzmy no średnio coś nam to da. Druga sprawa, jak wygląda podłoga. No, podłoga jest powiedzmy, że solidna, nie? Jak to tutaj jeszcze wygląda? Tu, tutaj, nie? Tutaj jak jest blacha zagięta, no nie jest ona, chyba że jest z drugiej strony zaspawana. Może. Czy to nam się wgniecie, nie? No ale dobra, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tą teoretycznie stronę można zdjąć, tutaj kluczem można będzie grzechotką dojść, podkręcać te śruby. Nie wiem, czy mam, pod ręką nie mam, więc na razie tego nie będę robić. I tyle, nie? To co? Myślę, że spojrzę na jakąś instrukcję, doedukuję się trochę, żeby tu głupoty nie zrobić, a potem będziemy przystępować do montażu. Dobra, słuchajcie, wydaje się, że najpierw trzeba tutaj sobie uzbroić cały ten sprzęt, więc zobaczymy. I teraz tak, mamy tutaj takie przewody. Czy to są takie same? Nie, mają inną ilość par, więc raczej tutaj nie pomylimy tego. Możemy sobie od razu to tutaj podłączyć. Ciach. Strona też, a nie, widzicie, z drugiej strony jest większe złącze, więc nawet nie pomylimy tego. Tutaj jakby nie ma znaczenia, wygląda na to, więc wepniemy sobie tutaj. Teraz tak, mamy tutaj te dwa przewody. One są już złączone ze sobą w tym miejscu. My jeszcze sobie podłączymy tak, podłączymy sobie, o tutaj jest jakby drugi wyłącznik, ciekawe, nie? Ale tutaj już jeden mamy. No to, a to niespodzianka. Mam nadzieję, że nie trzeba go nigdzie przykręcać, więc tak, mamy jeszcze to sobie ze sobą możemy tutaj spiąć. Ok. Tutaj co jest? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest tutaj to podłączenie. Tak. Żeby nie było, ja to tak nie tak, że na pałę będę to podłączać i zobaczę, czy nie wybuchnie, ale po prostu mam taki filmik po chińsku i z tego filmiku coś tam wynika. Tą taśmę możemy sobie tutaj wpiąć. Ona jest symetryczna. Więc wpinamy, ona ma fajne zaczepy też.
Jest nam tutaj ciach. Ta końcówka kabla ma wejść tutaj w wyświetlacz. Pytanie, w którą stronę? Teraz sobie przymierzymy. Nie, do wewnątrz ma być zaczep. Okej. Weszło ładnie. No i z tej strony gdzieś to trzeba będzie prawdopodobnie podłączyć. I obstawiam, że to będzie tutaj. Okej. Dobra, to byśmy tu mieli. Już sobie tu możemy położyć. Tutaj te elementy będzie trzeba tam już wpiąć. Więc no właśnie, trochę problematyczne to będzie. A to z tego względu, że te elementy musimy podłączyć. To nie, to za chwilę. To w takim razie już teraz musimy sobie wyprowadzić przewody do tego. Po prawej stronie ma być ten dłuższy, więc sobie to tak przykręcimy. Dobra, gdzie ja mam tutaj śrubokręt? Gdzie ja mam śrubokręt? Tutaj jest. Okej. Dobra. Więc mamy to. Dobra. Jak to sobie podłączymy, to będzie musiało zejść tutaj, bo mamy baterii minus, power minus, więc to podłączymy do tego, więc bardzo fajnie się składa, bo będzie można za chwilę to przymierzyć. Teraz tak, jak to pójdzie w tą stronę, to śmiało możemy sobie... Są drogą to w górę mogło być skierowane, nie? Ale może lepiej jednak nie. Dobra, to skręćmy sobie to. Ja tu ustawię na jakieś mocne sprzęgło. Dobra, trzyma się mocno. Mocniej tego nie będę dokręcać. Nie jest tutaj nigdzie podane ile newtonometrów, więc tak sobie to zostawimy. To może do góry odejść. Teraz co z tymi elementami? Mi się wydaje, że te elementy spokojnie możemy sobie wpiąć, jak już zamontujemy z powrotem tego BMS-a. Więc spróbujmy to zrobić. Ewentualnie te jeszcze przewody można by podłączyć. Okej. Co? Pierwsza śruba. Powiem wam, że trochę czekałem na ten magazyn. Do mnie to dotarło po ponad 4 miesiącach i to jeszcze dopiero po gdzieś tam sporze małym, ale rozwiązanym. Okazało się, że moja przesyłka, byłem pechowcem, bo widziałem, że kilka osób tam w komentarzach też się odzywało, że ich przesyłka w ten sam sposób, że tak powiem, zaginęła. Moja przesyłka gdzieś sobie właśnie zaginęła, tak jak już powiedziałem. I do teraz chyba nawet nie dotarła. Gdzieś tam w porcie, gdzieś tam czekała, nie wiadomo na co. No i w końcu Darcy załatwił tak, że została do mnie wysłana i obudowa, i ogniwa. Po prostu z magazynu europejskiego. Bo no niestety, ale nie dotarły. Nie dotarły w końcu tamte. Gdzieś tam niby statek stał i tak dalej, no. No szkoda, nie? Zwłaszcza, że tutaj trochę pieniędzy było w tym utopione, więc to też nerwówka później się robiła. Ale ostatecznie, jak widać, to dotarło. Chcą, żeby to docierało. Chcą żebyśmy to żeby to do nas docierały te sprzęty, bo dla nich to też jest pieniądz, nie? Dla nich to jest pieniądz, a co tu się oszukiwać? Co tu się oszukiwać? Dobra, niepotrzebnie to dokręciłem, bo tutaj jeszcze mamy jedną. Ok, to byśmy tu mieli. Teraz tak, to będzie trzeba na pewno przykręcić. Ten tutaj element. Myślę, że spokojnie nawet do tego górnego zacisku, żebyśmy mieli łatwiejszy dostęp. Możemy sobie od razu to złapać, póki jeszcze te wszystkie kabelki nie są zamontowane. Tam jest w ogóle bus bar zamontowany. Spoko. Ok. Jeszcze troszkę i pasuje, dobra. Więc sobie tutaj to zamontujemy. No solidnie to wygląda, solidnie naprawdę. Tutaj na pewno przyda się klucz, żeby to docisnąć porządnie. Raczej tu bym się nie przejmował jeszcze żadnymi newtonometrami z tego względu, że no nie uszkodzimy za bardzo nic, nie? Tutaj jest tutaj mamy
kawał Aizola. Wydaje mi się, że jest to raczej bezpieczne, żeby to kręcić. Zobaczmy sobie, tutaj mam klucze. Znajdziemy sobie od razu jakiś klucz. Póki nie ma napięcia, to możemy tam sobie grzewać. 15 wezmę w dłoń. No i nie, no i 16 to jest chyba. Rzadko spotykana u nas, ale w Chinach raczej wszystko, czego u nas nie ma, to można spotkać, nie? Dobra. Już tak mocno nie będę tego dokręcać. Jeszcze sobie zobaczę tutaj. Teraz tak, 11. Nie, 11 nie, 10 może. Tu jest 10. Tak, skontroluję tylko. No, można tam trochę z wyczuciem dokręcić, nie? I też. O. Dobra. Co to mamy? Teraz można tutaj resztę tych przewodów popodłączać. To jest jakiś element tam leżący. Może sobie... Oj, tutaj widzicie się poluzowały te. Dobra. Śmieszny taki montaż, nie? Tutaj tego na jakieś takie kwiatuszki. Może to jest taki mechanizm łączenia z plastikową obudową. Dobra, mamy tak. To będzie tu na dół szło do naszych złączy tutaj. Więc to na pewno tutaj. Jak widać, ciężko się pomylić. To też fajne w sumie, że nie za bardzo się właśnie da pomylić. Niestety ta płyta się nie, więc trzeba uważać, żeby tego nie połamać. Też tak z wyczuciem z tą płytką PCB. I drugie złącze tutaj. Sobie schowamy trochę głębiej. O. W ten sposób. Pstryknęło, pstryknęło. No i jeszcze mamy tutaj, podejrzewam, że to jest jakaś kwestia, no nie no, jakieś pewnie terminale połączeniowe albo te diodki tutaj, nie? Więc to też musimy tu zamontować. Też się nie da odwrotnie tego włożyć, bo po jednej stronie jest wycięcie tylko. O. Dobra, to by było. Mamy jeszcze ten element tutaj do połączenia. Myślę, że jak klucz mamy pod ręką, to warto to złożyć. Aha, tamtą jeszcze trzeba, tamten terminal trzeba jeszcze skręcić. A widzicie, bo kurczę, on nie był dokręcony. Więc gdyby przyszło nam do głowy podłączać w tamtym miejscu zaciski do magazynu, to moglibyśmy się zdziwić. Dobra, tu tak samo sobie od razu dokręcę. Ręką mi nałożna i ciach. Dobra, doszło to. No i ostatni element, czyli to tutaj. Kręcimy sobie trochę tak w górę, bo nie wiem jeszcze jak będą baterie i nie będzie mi to przeszkadzać później przy układaniu baterii po prostu. No powiem wam, że całkiem solidnie to tutaj wygląda. O, dobra. Wygląda to spoko. Odegniemy sobie to na bok. No i co? Montaż baterii w takim razie, nie? No i dobra, słuchajcie, przytargałem tutaj akumulatory. Położymy sobie to pod ścianę, może te wszystkie tutaj zawałeczki. Na ten moment nie do końca potrzebne. Bo też... Jedna rzecz, której nie przemyślałem. Ten magazyn po złożeniu będzie dość ciężki. Nie wiem jeszcze jak, ale dość ciężki. Ja mam to na piętrze i muszę to stargać na parter, więc... Trochę się wkopałem, ale no niestety tutaj mam biuro, tutaj mam miejsce, w którym nagrywam i tak to już musi zostać, nie? Odkręcimy sobie od razu tą osłonkę. Dobra. Nawet mogę sobie tu później wrzucić. Ale dobra, nawet nie tak będzie. Tak, to też na boczek. Tutaj mamy tą osłonkę i tu mamy jakieś przykładki. Teraz tak. Jedna miała iść tu na spód.
Cyk. I teraz tak, z tego co widziałem, a w ogóle odpakujmy te baterie, zobaczmy co tutaj dotarło. Ja chyba tylko zerkałem, ale no nic więcej, one już tak około miesiąca mam, bo baterie przyszły, a obudowa jeszcze nie. Więc nie bardzo mi były przydatne same baterie. Okej. Swoją drogą zobaczcie to. Tu jakiś tam list przewozowy zasłonie. Ale patrzcie na to, tu pozasłaniane. A co pozasłaniane? Model, że to jest baterie. Lithium, coś tam, nie? Więc śmiesznie, bo jakby kurierów pewnie oszukują, nie? Że niby tutaj nie ma nic niebezpiecznego. O, mamy też busbary dodatkowe. Te są chyba grubsze. Grubość ta sama, ale szerokość większa. Podejrzewam, że weźmiemy te szersze, nie? Ale to sobie to odłóżmy. Co dalej tutaj mamy? A, chyba mam odwrotnie? Nie. Co tutaj teraz się wydarza? Od spodu można chyba otworzyć. No i co? Mamy 4 sztuki ogniw. Jeszcze chłodne, one były w aucie. Więc na razie to nie ma co ich podłączać. Jest jakiś kod QR. Chociaż ja wam powiem, że ja nie rozumiem trochę idei czytania tych kodów QR. A to z tego względu, że... Co mi taki kod QR da? Nie są spuchnięte, przynajmniej na oko. Równiutkie. Co mi da taki kod QR? Skoro każdy może sobie go tam dać, nie? Ale jest zimne, powiem wam, że zimne są. No i co? Mamy te 4 sztuki i możemy je montować. I według tego co pokazują, to tak. Przyda mi się, już sobie wezmę papier. I co? I będziemy sobie je montować, z tym, że tak, weźmiemy jedną. Napięć nie będę sprawdzać, no i tak nie mam innych, więc powiedzmy na razie to w ten sposób zostawimy. Tak, wytrę sobie, żeby tutaj się cokolwiek przykleiło. Dobra. Teraz tak, oni tutaj nam dorzucili przekładki. Teraz z tego co widzę, to te przekładki akurat, one są jakby na całą wielkość tych ogniw. Nie ma tutaj nic podzielonego. Ale nie dali za to tych przekładek epoksydowych. Jak widać. No raczej ich w kartonie tutaj nie ma. No nie, tutaj też. Więc trzeba montować chyba bez nich. W takim razie. No to wydawało się jakby krzywy był. No dobra no. No i teraz ciekawe, czy to ostatnie ogniwo tutaj wejdzie. Bez problemu. No bo tak, w teorii powinno tak wejść. No i się mieści, nie? Ale jak tu założyć przekładkę? Zobaczmy. Może wejdzie. Jakoś wchodzi. Ale powiem wam, że wyciągnąć później to ogniwo ewentualnie, to dajcie spokój. Teraz powinno pęknąć i rozsadzić wszystko. O. No, zmieściło się. Jest kompresja przynajmniej. Nie wiem jak duża, ale jest kompresja. Ciekawe, czy można było tam te śruby poluzować, żeby ewentualnie coś sobie tu ułatwić. Ale nie, no siedzi ciasno. No to co, lecimy kolejny zestaw. Nie ma co się tutaj mazać. Jedziemy. Teraz tak, to na pewno będzie musiało być w taki sposób, żeby na końcu mieć plus i minus obok siebie.
Dobra, jakoś wchodzi. Pięknie. Piękna sprawa. To co? Teraz sobie spróbujemy pomierzyć te baterie. Zobaczymy. Ja nie mam takiego miernika specjalnego, niestety. Ale chociaż tyle nam powie, jakie napięcie mają, nie? 3289, 3288. O, jesteś tam. Jeśli dotarłeś do tego momentu, myślę, że to będzie świetny moment na zostawienie łapki w górę, subskrypcji, jeśli też jeszcze tego nie robisz. No i komentarza. Komentarze karmią algorytm. Głodny algorytm to zły algorytm. Ja też wtedy będę spokojniejszy. Dzięki. 3289, 3288, 3288, 3289, 3289, 3287, 3288, 3288, 3288, 3289, 3288, 3289, 3288. Czyli słuchajcie, 3289, 3287. Czyli 0,02 różnicy. No to tutaj nawet nie ma co tutaj ich łączyć, żeby je balansować, bo są, jak widać, idealnie zbalansowane. No powiem wam, że ja nie wiem, ile to waży, ale ja tego nie podniosę, nie? No to co? Trzeba by busbary pomontować. W takim razie pozdejmujemy te kapturki, albo może będziemy, nie zdejmujemy ich na zapas. I dobra, dajcie mi chwilę. No dobra, to co? Zamontujemy tutaj te uchwyty. Tu raczej nic więcej nie ma do tego, żeby to zamontować. Muszę spojrzeć. Busbarami, to za chwilę będziemy montować. Teraz zamontujemy sobie te uchwyty najpierw. O, widać, że trochę rozepchało, ale jest to całkiem znośne. Uważać, żeby tego nie położyć czasami na tych zaciskach i zrobić sobie kuku. Bo łatwo coś nawywijać. Co, przykręcimy od razu. Tak. O, idealnie, dobra. To mamy. Tu jak widać, to będzie już się trzymać. Powiem wam, że nie wiem, jak ja mam to podnieść ewentualnie, bo tu są uchwyty, którym, no sam powiedzieć, nie do końca ufam. O, pierdziu. No, może nie jest aż tak źle, bo to się przykleiło. O. Ale raczej w pojedynkę tego nie zniosę. Mamy te przewody i z tego, co gdzieś tam widziałem, to te przewody na końcu podłączamy tam do tego sterownika. Na początek sobie jakoś rozłóżmy i tu mamy tak. Tu mamy jedyneczkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, nie? Aha, dobra, czyli mamy tak. Pierwsze dwa, no to jest czujnik. Pierwsze GND podłączamy, później 1, 2, 3, 4. I kolejnych GND już nie podłączamy. A nie, czekajcie. Tak, to inaczej jest. Tu nie mają wszystkie tyle samo pinów, zobaczcie. Są o jeden pin więcej mają niektóre. Czyli ten jakby pierwszy i trzeci mają o jeden pin więcej. Tak, zgadza się. Pierwszy, tak, i trzeci. Tu o. Pierwszy, trzeci mają o jeden pin więcej. I ten pierwszy to jest GND. Więc w pierwszym podłączamy GND, ale już w kolejnych nie podłączamy tego GND. Bo GND by się wtedy zwarło przez 24V, bo byśmy tu podłączyli GND, to nie zadziała, więc od razu sobie w tym trzecim przewodzie to GND, czyli pierwszy z brzegu, mogę tutaj zawinąć, by go, broń Boże, nie podłączać. Myślę, że jakąś trytką sobie to złapię, zwiążę taśmą. Taka materiałowa, myślę, że się świetnie sprawdzi. No i
I co? To na razie na dół. Ściągnijmy sobie tutaj te gumki. Mamy to. Teraz co? Weźmiemy te buzbary, sobie zdemontujemy. No i dobra. Tu będzie mieli wyjście. Więc łączymy je sobie w ten sposób, nie? Trzeba się 2 razy zastanowić, zanim się położy każdy buzbar. Dobra. Teraz mamy nakrętki. I nakrętki dostaliśmy... no właśnie, dostaliśmy zarówno z buzbarami, czy z ogniwami, jak i z tym. A tu widzę, że to jest to samo. To samo raczej. No i mamy tak. Najpierw jest termometr, to sobie go na koniec zostawimy. I pierwsze mamy GND. I to GND, z tego co wiem, będzie musiało być do pierwszego minusa. A tu mamy plus, żeby się nie pomylić, tak? Tu jest minus. Więc pierwsze będzie miało być tutaj. Możemy sobie wstępnie już przykręcić. Tak. I mamy kolejne. Dobra, mamy ten pierwszy przewód. Tutaj sobie dynda. Od niego czujnik to tam na razie możemy zostawić, chociaż no, go każą przykleić po prostu tutaj, nie? Nie dali nam takiej taśmy porządnej jak oni mają, ale to możemy sobie za chwilę, no to możemy przykleić nawet tą tutaj na razie, nie? Tak, no sugerują gdzieś tu na początku, tak, to powiedzmy między to ogniwo pierwsze a drugie, powiedzmy można by to przykleić. Już tutaj, nie? I tak, w dwójce już nie mamy GND na szczęście, więc nie robią nam tutaj pod górkę. Ale mamy tak, w tym miejscu. Następny mamy tutaj. Możemy sobie ten buzbar założyć w sumie. Uważać trzeba, bo jak założymy, to już będzie, wiecie, nie? Już będzie po zawodach, że tak powiem. Na razie go nie zakładam. Kurczę, tu nie, bo ja się tu boję jednak. Dobra, coś zrobię. Coś zrobię nie tak. I się skończą zabawy. A tymczasem możemy przykleić czujnik temperatury. Gdzieś go sobie damy tutaj. To mamy ten zestaw, teraz jedziemy kolejny. To jest trójeczka i w trójeczce nie mamy tego GND, bo to byłby ten. Tu będzie ten ostatni przewód przyjdzie tu, więc my się będziemy łączyć do tego buzbara najpierw, nie? Dobra. Czujniczek temperatury. O, tak. Pięknie. Dobra, no i ostatnia tutaj wiązka. Ta ma 4 przewody, więc nie ma tutaj jak się pomylić za bardzo. No i ostatni. Tutaj. I co teraz? Myślę, że możemy tego buzbara tutaj połączyć. Aha, no jeszcze oczywiście termometr. Dobra. Dobra, tutaj jest ten buzbar. Nic się nie dzieje, dobra. Ostatnie złączę do przekręcenia na pewno. I tu już, słuchajcie, nie ma żartów.
Pomiędzy tymi dwoma zaciskami już powinno być pełne napięcie. Zaraz sobie je zmierzymy oczywiście. Cyk. Cyk, dobra. Możemy sobie wziąć miernik i pomierzymy sobie te napięcia. Minus, najlepiej to by było tutaj gdzieś złapać. O, może tak. Nie wiem, czy to będzie widać. Sprawdzam. Może coś będzie widać, mam nadzieję. A tam z góry też powinno coś być widać, nie? O, wydaje się, że jest ok. No to co, jedziemy. Dobra, 48, 67, 96, 13, 14, 16, 43, 19, 72, 24, 26, 29, 78, 19, 34, 37, 37, 90 i 52, 59, 58 V, nie? I teraz to samo, to tak naprawdę, to samo to by trzeba pomierzyć na tych zaciskach tutaj. Mamy tak. Tu mamy nic, w sensie stąd będzie widać, nie? Tutaj mamy 0 V, kolejne mamy 3,28, 6,57, 9,80, 13,15. Dobra. 16,4, 19,7, 23,01, 26,29. Później mamy tutaj i tu jest 0, tak, bo to jest GND, który jest... Aha, no w sumie nie ma nic połączone. A czekajcie, bo to jest pierwsza, ta, dobra. Momento, tutaj mamy tą wiązkę. Na pierwszej nie ma nic. Później mamy 29,5, 32,8, 36,15, 39,4. Tam ileś, 46, 49 i 52, 58. Czyli wygląda ok. Dobra. Teraz myślę, że możemy frytkami sobie połapać te przewody. Dobra, pięknie. No i co dalej? No i dobra, no wygląda na to, że teraz musimy podłączyć sobie te największe złącza do BMS-a, a potem będziemy wpinać sobie dopiero te pojedyncze tutaj cele. Zobaczymy, czy to teraz kurde nie wybuchnie, nie? Tutaj niestety za mocno zaczynałem. O, na szczęście da się to jeszcze popuścić. Więc tak, popuszczamy sobie. Teraz tak, tutaj musimy założyć jeszcze bus bar. Z tego tu, dobra, czy tu? Jezu, nie! Żartowałem. Dobra, tu mamy minus, tak? Czyli tak, minus sobie możemy założyć. Ciach. Czy tutaj jakaś podkładka sprężynowa? Nic nie dają tutaj, ciekawe. Może nie trzeba. Może w tym miejscu nie trzeba. Cyk. Generalnie to w sumie teraz się nic jeszcze nie wydarzy, bo... Właśnie, a co z tym plusem, co mieliśmy go tutaj? Nie mówcie, że nie podłączyliśmy. Kurczę. Nie mamy tego plusa podłączonego. Tego tutaj. Gdzie on miał być podłączony? Musimy zdjąć, wiecie co, BMS-a. Dobra, cofka. Musimy jeszcze raz zdjąć BMS-a, bo tam trzeba przykręcić od drugiej strony. Od drugiej strony trzeba przykręcić plusa.
a my tego nie zrobiliśmy. No dobrze, no trzeba to trzeba. Nie uśmiecha mi się to, szczerze mówiąc. Okej, nie będę tego wszystkiego zdejmować teraz. Przykręćmy sobie ten przewód. Ciekawe, że on nie ma żadnego oczka, kurczę. Zobaczcie, jest taki niezakończony niczym. I co ja go tutaj mam sam oczko założyć, czy jak? Dziwne to trochę. W ten sposób sobie położę. Dobra. I możemy go z powrotem wpiąć. Tylko pytanie, co teraz z tym przewodem? To jest plus, więc on musi tu trafić, ale... Aha, tak se zrobił. Założył se skurczybyk. On se założył końcóweczkę. A nam nie dali. No. Nam nie dali takiej ładnej końcówki oczkowej. To musi być końcówka oczkowa. Zaraz znajdę. O. Cyk. No kurczę. Nie od tego. Za małe to oczko. Ale może inna z większym. Ale słuchajcie, można zrobić inaczej. Mamy tutaj z tego BMS-a ten, co to taki jest długi i za długi. Oni zrobili tak, że to wykorzystali. Tu ciachnęli. Sobie możemy tak zrobić. I ładnie połączyli ze sobą te przewody. To nie jest głupie. Tu mamy. Ciachnę go gdzieś tutaj, bo go nie potrzebujemy. Tymczasem możemy zdjąć izolację i połączyć go z tamtym gościem. Mam takie fajne łączniki, więc założymy sobie taki łącznik. O, mam do tego zaciskarkę, nawet w miarę taką pasującą. Tutaj ciach. O, tutaj akurat izolacja ma się trzymać. I druga strona imprezy. Dobra. Te włosy sobie tutaj trochę powystają. Oczywiście spakujemy sobie tutaj do środka tego złącza. No i co? Teraz by trzeba to połączyć. Tutaj akurat wam powiem, że ta zaciskarka pod tym względem troszeczkę sobie nie radzi, bo ona tak nie jest dopasowana do końca do tego, co powinna być. Patrzmy. Dobra, inaczej musimy zrobić. Tak, tutaj jest blokada do zdjęcia. O, cyk, troszeczkę tu też jest. Tak. Ciach i teraz możemy tutaj łączyć już w ten sposób. Jedna strona, druga strona. Patrzcie. No pięknie to wygląda. Jedyne co trzeba zrobić teraz, to oczywiście to zaizolować. No, czyż to nie jest piękne? Słuchajcie, majstersztyk, bym powiedział. Dobra, to mamy tego plusa. Więc tak. Minusik. Pies się odzywa, bo pewnie przyjechała rodzinka. Łączymy sobie minusik. Aha! Chwila. Tam jeszcze nie skończyliśmy. Tam jeszcze tego nie skończyliśmy. Ponownie. Dobra. Pięknie siedzi. Teraz możemy sobie go połączyć. Tak, tu jest minus po tej stronie. To już wiemy. Kończymy to powoli, bo nie ma czasu, bo tu rodzina się zjechała. Więc mamy tak. Mamy to do zamontowania, do założenia tutaj śrubę. Nie wiem gdzie położyłem, na szczęście mamy ich w zapasie. Dość znacznym. Mam nadzieję, że nigdzie tutaj. To się może źle skończyć. Dobra. Tu mamy. To jest jedna część.
tutaj mamy drugą, plus. To na razie i tak nic się nie stanie, bo dopiero to się połączy. Słuchajcie, zaizoluję sobie tylko to od razu. Test był ważny, ale trzeba zostawić po sobie tutaj porządek, nie? I razem z tym musi wejść tutaj, trochę za długi, też go sobie tutaj troszeczkę skrócę. O, w ten sposób, może pod spodem, bo to jest lżejsze, więc nie będzie tutaj przeszkadzać. Ok, coś styknęło. BMS się tam, nie wiem, czy zaświecił, czy nie, ale nie wiem. Być może. W każdym razie możemy sobie tutaj przykręcić, nie? Aha, czekajcie, jedną rzecz musimy zrobić tylko. Mianowicie to na sam dół oczywiście, nie? Tu jeden, drugi przewód. Mam nadzieję, że dobrze to łączę. Zakładam, że tak. Wstępnie skręcone, na razie tak prowizorycznie, chociaż wypadałoby to już w tym momencie dokręcić. Ale ja nie wiem z jakim momentem obrotowym, więc to jest trochę problematyczne. I muszę znaleźć sobie końcówki oczkowe, także chwilkę. Dobra, słuchajcie, bo tak. Tą końcóweczkę sobie tutaj jeszcze zaizoluję. Mam klucz. W ogóle mam nasadkę dynamometryczną do klucza, ale ona jest na duży klucz. A ja mam tylko taki mały zestaw. W sensie z tą mniejszą nasadką jakby, więc no niestety, ale to mi tutaj nie pomoże. Więc tak, założę sobie przeduszkę i dziesiątkę. Powinna pasować. No, pasuje. Bez przegięcia na razie. I dobra, i ostatnie. Ła, kurde! Ja się dotykałem tutaj i tego dotknąłem. Więc 55 V już potrafi, zwłaszcza, że mam wilgotne ręce. To tak nie do końca tu siedzi. Wam powiem. Czekajcie, zrobię inaczej. No, ale powiem wam, że kurczę. Poczułem. Teraz mamy tak, mamy to podłączone. Tutaj jeszcze na razie się nic nie świeci. Ojku. To zrobimy sobie tak, że podłączamy je, nie? Tutaj brakuje jakby jednego złącza. Chociaż nie wiem, co by to mogło być. Tu jest jakiś przewód. Słuchajcie, tu jest jakiś taki przewód, który mógłby tu pasować. Ale nie wiem, do czego to miałoby być. Nie, to wygląda na to, że od góry nie jest nic podłączone. Że od góry nie jest nic tu podłączone, więc... Okej. Dobra. Podłączamy go. I teraz tak. Od najniższego napięcia... Dobra. Weszło. Pierwsze. Drugie. Teraz mamy trzecie z 5 przewodami, z tym uciętym. Dobra. I ostatni.
No i dobra, i mamy wszystko. W zasadzie to mamy wszystko. Co nam zostało? Taki przewód. Nie wiem, do czego on jest. Tak jakby jakieś uziemienie albo coś. Plus, minus i uziemienie. Być może do tego możemy coś podłączyć jeszcze. Został nam przycisk. Jakby reset jakiś. Być może tutaj właśnie należy podłączyć tą górę. Nie wiem, co to jest. Bo tutaj nie ma takiego miejsca, żeby to podłączyć. No, przewód RJ45 i takie złącze. To złącze w sumie... Aha, do przodu może być potencjalnie, tak? Se wepnę, bo po co ma się gdzieś walać? Co mi tam? No i dobra. Jedno mi tu zostało, słuchajcie. Taka przekładka. Nie wiem, czy to tutaj miałoby przyjść? Dziwnie to trochę. No nie wiem. W sumie mogłoby, nie? Jakby tu, nie wiem, coś puściło czy coś, to nogami też nie będzie leżeć, ale... Powiem tak, ja to założę, ja to położę tutaj, bo to i tak poziomo będzie leżeć, więc nie przeszkadza. Ale no. I teraz pokrywa, nie? Pokrywa, 4 śrubeczki. Będziemy kończyć ten interes. Dobra. To mamy to. Teraz sobie zrobimy takie coś, że go spróbujemy uruchomić. Tego nie potrzebujemy. $52, 99V, 99%, czyli naładowany, dotykowy. 3252, 3252. Generalnie widać, że coś tam próbuje balansować, ale nie za bardzo ma co tak naprawdę. O, tu możemy język zmienić. Balance on, charge off, discharge, alarm. Co to za alarm? Overcharge protection. Kurczę, niedobrze, że te baterie chyba takie naładowane, nie? One nie lubią raczej być tak mocno naładowane. Przepraszam. Delta voltage 002, no czyli bardzo dobrze. Średnie napięcie 3252, balance on, charge. Coś tam się balansuje, nie? Tylko to chyba nie pokazuje nam więcej informacji. Tylko tyle, że coś tam miesza w tych napięciach. No dobra, słuchajcie, no to tutaj wygląda na to, że mamy koniec. Przydałby się jakaś instrukcja od tego BMS-a. Ale no. LS485, LS232, CAN. No jest mnóstwo tych interfejsów.